Jeden z najbardziej charakterystycznych treningów podbiegowych, które dzisiaj wykonuję, czyli ochrzczony przeze mnie Orłowski Classic na cześć mojego trenera, który bardzo często na początku naszej przygody z biegami górskimi dawał mi tego typu jednostkę. O co tutaj chodzi? Będę wykonywał kilkadziesiąt podbiegów na różnym nachyleniu, natomiast o takim samym czasie trwania. Ten trening ma wiele różnych form, kilka z nich mogliście już obserwować u mnie na kanale czy też na mediach społecznościowych, ale dzisiaj wykonam go w takiej formie, że będę robił 6 serii, po 5 30-sekundowych podbiegów z przerwą z bieg do miejsca startu, czyli około 35-40 sekund takiego zbiegu. Wykonujemy ten trening na różnych nachyleniach. Tutaj akurat posłuży nam w Lesie Wolskim chodnik Malczewskiego, czyli nasz główny poligon treningowy do wykonywania takich podbiegów. A więcej o nim powiem w trakcie. Tymczasem lecę na krótką, 20-minutową rozgrzewkę i do zobaczenia na akcencie. Znajduję się właśnie na rozgrzewce. Tutaj nie musi być ona jakoś bardzo długa. Zazwyczaj ten trening realizujemy też w takim ogólnym założeniu czasowym. Dzisiaj jest to godzina 20 minut, więc wyjdzie mi około 20 minut rozgrzewki i takie 15 minut schłodzenia. Jaki jest natomiast cel takiego treningu? No jest tutaj kilka rzeczy do osiągnięcia. Pierwsza sprawa. Ten trening pozwala nam skumulować dosyć dużą ilość czasu pracy w wysokich strefach intensywności bez jednoczesnego, niepotrzebnego jeszcze na tym etapie bardzo dużego takiego jednostkowego obciążenia, czyli tu zauważcie, w tych 30 podbiegach, które wykonam, będę poruszał się w strefach grubo powyżej swojego VO2 max, ale zazwyczaj tętno nie zdąży tam wskoczyć i to obciążenie fizjologiczne rozkłada się bardzo mocno pomiędzy właśnie te krótkie podbiegi. Można by powiedzieć, że jest to taki trening trochę wzorem Kolarskiego 40-20, z tym odwróceniem, że tutaj przerwa jest nieco dłuższa niż odcinek. I to jest pierwsza sprawa, czyli przy relatywnie dużo mniejszym obciążeniu jesteśmy w stanie skumulować dużą ilość pracy podbiegowej na bardzo fajnych prędkościach. Druga sprawa to fakt, że jesteśmy tutaj w stanie też nawet bez posiadania bardzo dużych podbiegów, czyli przykładowo jeśli mieszkamy w mieście, które posiada dosłownie jedną czy dwie górki, jesteśmy w stanie tutaj naprawdę bardzo dużą ilość przewyższenia zrobić. Ja zazwyczaj na tych treningach, tak jak dzisiaj, no to prognozuję, że zrobię około 900 metrów przewyższenia na całym treningu, więc jest to super sprawa dla osób, które mieszkają na nizinach, a chcą progresować właśnie na podbiegach. No i trzecia sprawa to aspekt rytmowy i biomechaniczny. Zmienność tych podbiegów i to, że każdy z nich będzie odbywał się na trochę innym nachyleniu, daje bardzo dużą różnorodność pracy. Sercowo-naczyniowo i fizjologicznie cały czas poruszamy się właśnie w tych strefach takich, powiedzmy, około VO2 max. Średnio można by powiedzieć, że ten trening wyszedłby pewnie około progowo. Natomiast bardzo mocno zmieniamy rodzaj pracy mięśniowej i stawowej, co jest super istotne, jeśli chodzi o biegi górskie. Jeszcze zostało mi około 10 minut rozgrzewki i ruszamy na bieganie. Po rozgrzewce i teraz będziemy ruszać do pierwszej serii. Tutaj będzie podbieg, no taki około 15%, natomiast całość tego naszego odcinka, czyli chodnika malczewskiego, to są podbiegi od 15 do nawet 40%, jak zobaczycie później, więc będzie się tutaj działo, tak jak mówiłem na rozgrzewce. Różnorodność jest tutaj bardzo istotna, a jak się będzie biegało, to zobaczymy. Ja zbiegam na początek pierwszego odcinka i ruszamy do roboty.
Trening ten jest jednym z ulubionych na pewno od samego początku mojej przygody z trenerem Orłowskim. Nie tylko umożliwia mi on pracę nad moimi umiejętnościami na podbiegach, ale również jest łatwo dostępny praktycznie w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. Nie potrzeba bardzo długiej ani bardzo stromej górki, żeby zrobić tego typu trening. Możecie mieć do dyspozycji naprawdę bardzo małe nachylenie, ale różnorodną górkę, możecie nad nią podbiegać z różnych stron, dzięki czemu ten trening jest bardzo, bardzo fajny. Dodatkowo jest on również mocno zajmujący. Cała godzina 20 minut, którą tutaj wykonuję, upływa bardzo, bardzo szybko, głównie ze względu właśnie na tą różnorodność. Jest to bardzo dobry element zróżnicowania treningu, co przekłada się również na zmniejszone ryzyko kontuzji oraz utrzymanie takiej świeżości psychicznej. Po pierwszej serii nogi muszą się rozkręcić. Wczoraj była dosyć ciężka siłownia, dlatego czuję dzisiaj takie charakterystyczne zmęczenie mięśniowe, ale to fajnie, bo od razu jest super przetworzenie do tej specyficznej aktywności. Jeśli chodzi o ciężkość tego treningu, tutaj zauważyć musicie, że może ona się dosyć mocno różnić w zależności od tego, na jakim podbiegu będziecie wykonywać te powtórzenia. Zazwyczaj zakładamy 5-6 powtórzeń w jednej serii i uwaga, nie kierujemy się tutaj tętnem. Tętno nie zdąży wzrosnąć do zakładanej strefy 4. czy też 5. w tak krótkim czasie, chyba że w końcowych seriach, ponieważ jest to zwyczajnie zbyt krótki odcinek. 30 sekund to bardzo, bardzo krótki czas na sugerowanie się tętnem. Dlatego raczej dążymy do tego, by utrzymywać na tym treningu stały rytm podbiegu, czyli gęste, szybkie kroki i utrzymać też RPE na poziomie 8, 9 w zależności od naszego poziomu wytrenowania. Oznacza to, że na koniec serii musicie mieć jeszcze wrażenie, że spokojnie, danym tempem dalibyście radę wykonać 2 powtórzenia. Nie dążymy tutaj do tego, by był to wysiłek maksymalny. Nie jest to w ogóle cel tego treningu. Celem tego treningu, tak jak wcześniej powiedziałem w trakcie rozgrzewki, jest głównie zwiększenie naszych możliwości podbiegowych, ale również praca właśnie w tej strefie VO2 max, co nie oznacza, że jest to trening na maksa. Na drugiej podbieg zmienny między 15 a 20%. No i teraz przemieszczam się w nieco stromszą część chodnika malczewskiego, naszego ulubionego poligonu treningowego. Tutaj no już nachylenia będą od 30%, później będzie małe wypłaszczenie, tak żeby przełamać rytm, a później będzie już tylko trudniej. Ten trening najlepiej sprawdza się w okresie przed sezonem. Jest on, można powiedzieć, dosyć mało specyficzny do konkretnych celów biegowych, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, dzięki różnorodności zarówno tempa, jak i różnorodności nachylenia, na którym go robimy, potrafi nas przygotować wszechstronnie do tego, co później spotkamy na zawodach. Jednocześnie umożliwia akumulację bardzo dużej objętości przewyższenia, zarówno na podbiegu, jak i na zbiegu. Pamiętać bowiem musicie, że oprócz samego podbiegania i oczywiście wysiłkowych trudności związanych z tym aspektem, mamy jeszcze do czynienia ze zbiegami, które bardzo mocno obciążają nas mięśniowo, ekscentrycznie. Stąd też pierwsze tego typu treningi mogą być dosyć trudne w kontekście wykonania i mogą one być dosyć trudne, jeśli chodzi o dni następne. Dlatego raczej nie robimy tego treningu zaraz przed jakąś ciężką jednostką treningową, ponieważ samo w sobie jest to ciężka jednostka treningowa. Chciałoby się powiedzieć, rozgrzewka za nami i teraz zaczynają się schody, czyli 3 serie na dosyć dużej stromiznie. Chodnik malczewskiego naprawdę daje super możliwości pod tym kątem, także ktokolwiek chciałby spróbować tego treningu w Wolskim, to tutaj znajdzie świetny poligon. Wspomniałem wcześniej również o utrzymywanym rytmie. Co właściwie to oznacza? Staramy się tutaj, aby nasze kroki były dosyć szybkie, aby wkładać w te kroki dosyć dużo mocy, ale jednocześnie dbać o prawidłową technikę. Powinniśmy tutaj dbać o ułożenie tułowia, tak aby nie pochylać się zbytnio ku przodowi i nie załamywać w biodrach. Staramy się szczególnie na stromych podbiegach raczej lądować na przedniej części stopy. Umożliwi nam to szybsze przeniesienie ciała do przodu. Ważne również jest
to, aby zwrócić uwagę na tempo, jakim podbiegamy. Nie możemy tutaj zakładać, że będziemy podbiegać z bardzo dużą prędkością, szczególnie na tych bardzo stromych podbiegach. Ja na przykład na podbiegach rzędu 10% podbiegam z prędkościami poniżej 4 minut na kilometr, zazwyczaj około 3,30. Natomiast jeśli chodzi o takie nachylenie jak na przykład 40%, to średnia z całego odcinka potrafi wynieść nawet 6,50, a i tak jest to bardzo, bardzo mocny wysiłek wymagający wkładania dużej mocy. Dlatego niekoniecznie chcemy tutaj kierować się w ogóle tempem, cały czas myślimy o utrzymywanym, podobnym rytmie oraz o wkładanej energii czy też mocy w każdy krok. Na czwartej już średnio 20%. Teraz kierujemy się na średnią ponad 30%, a na deser zostawimy sobie 40%. Objętość tego treningu może dosyć mocno różnić się w zależności od momentu w sezonie. Wiadomo, im jesteśmy wcześniej w naszych przygotowaniach, tym mniej ogólnej objętości czy też serii będziemy stosować. Polecam tutaj zacząć od liczby 5 serii po 5 powtórzeń takich podbiegów. Jeśli chodzi o ich długość, może ona być rozmaita. Zazwyczaj stosujemy tutaj podbiegi o maksymalnej długości 40 sekund. I tutaj uwaga, kiedyś stosowaliśmy te podbiegi mierzone na metry, czyli na przykład było to 6 serii po 5 razy 200 metrów. Powstawała tutaj jednak duża trudność związana z tym, że wysiłek, który wykonywaliśmy na największych nastromieniach, stawał się już bardzo długi, nawet pod 2 minuty przy ponad 30% nachyleniu, co sprawiało, że stawał się to raczej taki trening już powtórzeniowy, bardzo wysokokwasowo-mlekowy. Nie dążymy tutaj do tego, dlatego zamieniliśmy trochę tą koncepcję na odcinki nieco krótsze, które umożliwiają nam utrzymanie mocy przez cały czas trwania tego odcinka. Możecie zaczynać od 15-sekundowych odcinków i później kierować się stopniowo w górę, tak aby zwiększać objętość tej pracy szybkościowej. Dbam też, jak widać, o formę kamerzystów, którzy ze mną nagrywają. Generalnie, wierzcie mi, to nie jest proste nagrać w ogóle trening w terenie. Tym bardziej teraz się na przykład udajemy na 40% podbieg, więc tu po pierwsze, że trzeba mieć parę w nogach, a druga sprawa, trzymać jeszcze zawodnika w kadrze. Dlatego szacun. Dał Bóg kubów i dzisiaj Huberta. Nachylenie tych podbiegów, jeśli macie oczywiście taką możliwość, możecie też dostosować do tego, co spotka Was na zawodach. Jeśli będziecie spodziewać się dużej ilości bardzo stromych ścian, wtedy wybierajcie podbiegi strome, powyżej 20%. Zakładamy jednak, że jesteście w stanie podbiegać na takich nachyleniach. Dlatego też pamiętajcie również o tym aspekcie. Nie jest to trening, na którym chcemy podchodzić. To jest trening, nad którym chcemy pracować nad biomechaniką tego biegu naszego pod górę, nad możliwościami szybszego podbiegania, więc jeśli na przykład nie jesteś w stanie podbiegać powyżej nachylenia 20%, wtedy poruszaj się w tych zakresach nachylenia właśnie do 20%. Nie staraj się na siłę tego zwiększać, abyś nie musiał przechodzić do marszu. Gdybyśmy chcieli trenować power hiking, robilibyśmy to w zupełnie innej jednostce. Tutaj natomiast dążymy do tego, aby utrzymać możliwości takiego dynamicznego, bardzo poprawnego technicznie, powiedzmy, kroku i takiego, który umożliwia nam tą fazę lotu. Dzięki temu stajemy się też o wiele bardziej ekonomiczni. Dlatego pamiętajcie, aby nachylenie dobierać do swoich możliwości, bądź oczywiście do możliwości terenowych. Teraz schłodzenie. Już naprawdę leciutkie bieganko. Dzisiejszy trening nie należy do najtrudniejszych. Musicie zdawać sobie też z tego sprawę, że to nie jest tak, że tu wypruwamy sobie żyły do samego końca. Owszem, on jest bardzo intensywny. Owszem, bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi o właśnie te intensywności. Natomiast nie jest to jeszcze okres na zajeżdżanie się. Wychodzi tutaj 15 minut bardzo intensywnej pracy, ale pamiętajcie również, że mięśniowo też będzie to wymagające, ponieważ cały czas też zbiegamy. Natomiast muszę powiedzieć, że z dzisiejszego jestem bardzo zadowolony. Tempa, które uzyskiwałem nawet na tym największym nastromieniu, były bardzo zadowalające. Ja czuję się dobrze, więc oby tylko tak dalej. Ten trening na pewno będzie progresował. Maksymalnie do tej pory wykonywaliśmy 10 serii, także jeszcze miejsce do zwiększenia objętości jest. Natomiast nawet jak sobie wyobrazicie, że jest to
te 10 serii, to wcale nie jest to aż tak dużo, ponieważ tutaj na serię wychodzi Wam 2 minuty 30 sekund, więc 25 minut mocnych odcinków to nawet nie są mocniejsze interwały. Także pamiętajcie, aby przede wszystkim wszystko to, co tutaj ja robię, dopasowywać do swoich możliwości, do swoich umiejętności, ale jedno jest pewne, ten trening mocno przesunie Was, jeśli chodzi o możliwości szybkiego podbiegania. Ok, trening skończony. Jak widzieliście, akurat ten do łatwych nie należał i ta końcówka szczególnie mięśniowo była wymagająca, ale ogólnie rzecz ujmując, właśnie takie jednostki są bardzo mocno budujące. A w tym okresie, w którym teraz się znajdujemy, jest to świetny trening na to, aby nie przesadzić z intensywnością, jednocześnie zintensyfikować albo raczej skomasować całą tą intensywność w krótkich odcinkach i tak naprawdę tej pracy wychodzi dosyć sporo. Więc ja naprawdę bardzo mocno się tutaj zmęczyłem. To był progresywny trening w stosunku do tego, co robiłem tydzień czy 2 tygodnie wcześniej, więc też jestem z tego bardzo zadowolony. Jeśli oczywiście chcielibyście go wykonać, dopasujcie ten trening do swoich możliwości, natomiast tutaj odcinki te 25 do 35 sekund sprawdzą się idealnie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, rozważ proszę wsparcie mnie na Patronite, ponieważ dzięki temu mogę częściej realizować takie treści, które nie tylko są dobre z powodu merytoryki, ale również bardzo miłe dla oka dzięki całemu udziałowi zewnętrznej ekipy. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wsparcie na Patronite, rozważ proszę wsparcie jednorazowe na Subpi, gdzie możesz postawić mi taką wirtualną kawkę albo makaron, dzięki czemu ja jako twórca i jako zawodnik mogę rozwijać się jeszcze lepiej. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, koniecznie zostaw komentarz, czy wykonywałeś tego typu trening i jak Ci się on sprawdza. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.